No to co, uwolniłem się z Freetown. Jestem pod Freetown i właśnie idę do sanktuarium szympansów. Bardzo ciekawe miejsce, bo nie jest to zoo, a jest to miejsce, gdzie przygotowują odebrane z niewoli, ranne i tak dalej szympansy. Przygotowują do powrotu do dżungli. Więc to miejsce jest zajebiste. Problem polega na tym, że jest wysoko w górach i już motorek ze mną nie wjechał. Woodland Fort Patut. No to witam was w sanktuarium szympansów. Tutaj widać małe szympansy na zdjęciach, które można adoptować. Założyli sanktuarium ze względu na to, że miejscowi kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu łapali szympansy, żeby je zjeść, żeby zrobić z nich zwierzęta domowe, żeby zrobić z nich zwierzęta cyrkowe i tak dalej, więc ogólnie rzecz biorąc rząd tutejszy, czy tam też, nie wiem jak ich tu nazwać, wolontariusze złapali te szympansy, odebrali szympansy tamtejszym ludziom i przygotowują tutaj te szympansy do naturalnego życia w dżungli. Niegdyś w Sierra Leone było mniej więcej, liczy się 20 000 szympansów na wolności. Dzisiaj mówi się, że między 1,5 a 2 tysiące sztuk. Więc ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć śmiało, że zostali zdziesiątkowani. No, przeszkadzam przewodnikowi, niestety nie da się wejść bez przewodnika. No właśnie, szympansowi odjebało. Tutaj są w klatkach, twierdzi, że chyba na leczeniu, no chyba psychiatrycznym, z tego co zauważyłem. Dobra, w prosty sposób mogę wam wytłumaczyć przede wszystkim co to jest za miejsce, a mianowicie kwarantanna. Dowiedziałem się dlaczego tutaj idą zwierzęta na kwarantannę. Oczywiście oprócz ran, co jest dosyć logiczne, to idą tutaj do klatek ze względu na to, że się nie asymilują. Kwarantanna to tak można tłumaczyć troszeczkę jak, można powiedzieć, więzienie. Dlaczego? No bo się bili i tak dalej, czyli nie potrafił się asymilować z innymi gatunkami, z innymi współtowarzyszami swojego życia i doszło do sytuacji, że wylądował tutaj. Nie więcej może tu być niż 90 dni. Jeśli się nie poprawi, wraca tutaj. I to podobno działa. Działa na psychikę, że on zaczyna się asymilować, zaczyna uważać co robi i tak dalej. Jest to wyjątkowe jak dla mnie. Naprawdę. Ze względu na to, że no kurwa, no też jak ktoś się nie nadaje do życia w społeczeństwie, to jedzie do paki, no i kurwa masz być siedzieć w tej pace. Jak się nie asymilujesz, albo się nie zresocjalizujesz, to wrócisz do tej paki, no. No to znaleźliśmy wśród szympansów Sebastiana, a dokładnie Sebiksa. Chodzi, robi zadymy, wymusza i w ogóle to kutas z niego, ale oczywiście żartuję sobie, Sebastiany są w porządku. Przynajmniej część. Szympansy są najbliższe, jeżeli chodzi o genetykę, o DNA. Mówi się, no nawet kiedyś szacowano, że 98% mamy wspólnego DNA, teraz to się obniżyło. Powiedzmy, że żeby dojść do kompromisu, to powiedzmy około 90%, może więcej, może mniej. Chodzi o fakt, że my bardzo wiele lat temu mieliśmy wspólnego przodka. One się odłączyły od tego homo, że tak powiem. I takie otóż sobie pozostały. Najlepsze jest to, że na przykład szympansy mają coś takiego jak, no, żyją w gronie jakimś tam, powiedzmy w stadzie, tak to nazwijmy. I muszą mieć oczywiście swojego lidera. No, bardzo podobne, bo my również jako ludzie potrzebujemy swojego lidera. Na przykład my w Polsce teraz mamy lidera, którego ludzie wybrali. No i mamy, no oni też mają lidera, którego wybrali. Być może
sam się wybrał i zrobił to siłą. Nie mam do końca pewności. Różnie to wśród ludzi wygląda u nas. Też tak było, że ktoś został liderem na przykład z siłą, więc ogólnie rzecz biorąc, sami widzicie o co chodzi. Szympansy są nam najbliższe. Najlepsze jest to, że one osiągają nawet do 170 cm wzrostu. I jeden z plusów jest taki, że ja mam o 1 cm więcej, więc nie łączy mnie nic z szympansem. Na szczęście. Żyją do 40 lat na wolności. Mówi się, że do 60 mniej więcej, że tak powiem, tutaj w zoo, czy ogólnie w niewoli. No cóż, mam nadzieję, że którejś chociaż jakby 10% z tych szympansów wróciła do normalnego życia, do dżungli, to byłby duży sukces. Jak tutaj to wygląda w praktyce, no ciężko jest mi to określić. Szympansy spotkać w naturalnym środowisku można, możliwe, że mi się uda nawet jutro, ale jest to zajebiście trudne, więc ogólnie rzecz biorąc wybrałem się tutaj, bo nie jest to zoo, nie jest to miejsce stworzone dla turystów, tylko jest to stworzone miejsce, żeby te szympansy ratować i plusem tego jest to na pewno, zdecydowanie, że one mimo tego, że są tutaj niby na uwięzi, to są przygotowane właśnie do tej przyszłej wolności i dodatkowo tylko dodam, że dlaczego pobierają $15 za wejście, a dlatego, żeby je wyżywić. To jest kurwa proste. No i tyle. Sitting by the one with the baby is on the abdomen. And that's somebody, and the lady's name is someone. Yeah. Somebody is the mother and someone is... Tu już zagroda się wydaje typowo bardziej wolnościowa, czyli tak, jest więzienie czy szpital, tak nazwijmy, karcer, potem jest tutaj takie półkarcer, a tutaj już są bardziej na wolności i plusem jest to, że mogę wam opowiedzieć, jak wygląda na przykład sytuacja z małymi szympansami. To jest jak z ludźmi. Mały szympans przez pierwsze 2 lata około jest przyczepiony do swojej mamy o sierść i nie opuszcza o krok. Potem mama oczywiście wychowuje przez następne ileś tam lat. Nawet mówi się, że między 8 a 10 lat szympans zostaje z mamą. No, co oznacza bardzo ważną rzecz, że no jest tutaj jak prawie jak u ludzi. No, my też przecież nie opuszczamy o krok mamy przez ileś lat. No ja byłem trochę niesubordynarny, więc ogólnie rzecz biorąc już w wieku 6 lat odpierdzielałem. Ale powiedzmy, że mama się starała, żebym był przy niej. Wiecie jak to jest. No i one tutaj... No kurwa dobrze sobie żyją. No. Dostają żarcie i uczą się życia. Normal for them to have a grade chin when they're that young, or is that just Yeah, it's normal. something here? It's normal. A warto dodać, że szympansy są wszystkożerne. Wszystkożerne oznacza, że jedzą wszystko. Wszystko co oczywiście co nie jest trujące, ale wyobraźcie sobie, że jedzą oczywiście owoce, warzywa, mrówki, również polują, oczywiście w naturalnym środowisku, polują na normalną zwierzynę i zjadają mięso, ale to nie jest aż takie turbo popularne, ale robią to. Dodatkowo no, trzeba przyznać najbardziej przykrą sytuację, że no, lata temu liczyło się, że było około 2 milionów szympansów na wolności. Dzisiaj liczy się, że jest 50 000 w całej Afryce. Powiem wam szczerze, że lipa. Kurwa, są ludzie, którzy jedzą szympansy, że polują na nie i je zjadają. Oczywiście, jeśli jest wojna domowa, tak jak była tutaj w Sierra Leone jeszcze 20 lat temu, kurwa rozumiem, bo w momencie, kiedy jest wojna i masz przeżyć, to zjesz wszystko, nawet własnego psa, a jak będzie trzeba, to żonę. No bo przecież siebie nie poświęcisz. Nie no, żartuję akurat. Gdybym miał dzieci i tak dalej, to bym przemyślał, kogo bym poświęcił, czy siebie, czy ją. Zależy, kto jest lepszy. Jeżeli byłaby zła, aby się okazało po iluś latach, że taka jest, no to bym, kurwa, ją zabił i zjadł z dziećmi. No ale ogólnie rzecz biorąc tak, rzeczywiście, jeśli ktoś je dla rozrywki albo dla jakichś rytuałów szympansy, to jest śmieciem i bez względu na to, jakie ma wierzenia i tak dalej, tego się nie robi. Dlaczego szympans byłby ostatnim zwierzęciem, jakie bym zjadł? Bo jest najbliższy nam człowiekowi. Zresztą kiedyś powiedział pan Cejrowski na temat podróży do dżungli, że nie każdy się tam nadaje wyjechać. Dlaczego? No dlatego, że wyobraźcie sobie, że jest taka sytuacja, że jesteście w dżungli i podają wam zupę.
i z tej zupy wyłania się małe dziecko. Oczywiście to nie jest dziecko, to jest mała małpka, tylko że taka małpka w zupie wygląda jak niemowlę i to nawet może jakiś taki trochę wcześniak. Więc ogólnie rzecz biorąc, taki nawet turbo wcześniak, ale chodzi o fakt, że no kurwa, ja osobiście po prostu nie przełknąłbym tego tak łatwo. Oczywiście nie powiem, że nie pojadę do dżungli, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mi się uda, ale trzeba do tego mieć psychikę, bo tak jak ja na przykład no nie za bardzo lubię mięsa, jem takie mięso jakie lubię, a takiego kurwa nie wiem, jakieś te głowy kozy czy coś to mnie absolutnie odrzuca, ale chodzi o fakt, że gdyby doszło do sytuacji, że miałbym zjeść kurwa zupę z małpki, taką wiecie, oczywiście nie byłbym winny, ogólnie małpki nie powinien jeść, ale jak jesteś w dżungli, to jesz to, co jest w dżungli. No to kurwa powiem wam, że ciężko byłoby mi to przełknąć, ale myślę, że bym sobie poradził. Teraz musisz sam sobie zadać pytanie, czy chciałbyś pojechać do dżungli tej prawdziwej amazońskiej i czy jesteś w stanie zjeść zupę z małpki, która wygląda jak wcześniak nasz ludzki. Myślę, że dzisiaj są takie wycieczki turystyczne, że oczywiście cię to ominie, dlatego możesz pojechać, ale myślę, że on tutaj mówił o prawdziwej eksploracji dżungli oraz przebywanie przez ileś miesięcy z tubylcami, czyli po prostu nie wycieczka turystyczna, tylko prawdziwe takie, wiecie, adventure, nie? Mimo, że szympans nawet do 170 cm wzrostu dochodzi, o tam gościu gada, to się przesunę, to waży no połowę tyle co człowiek, czyli powiedzmy około 40 kg. No mniej więcej, no wiem, kurwa, no może to liczę do siebie, no dziewczyna waży 50 kg, jakby nie było. Taka wiecie, niższa, a nie jakaś tam 1,75 m. No, chodzi o fakt, że mimo, że one są no takiego wzrostu jakiego są, mimo, że no powiedzmy, że są połowę lżejsze niż my, to są kilkukrotnie, nawet do 7 razy silniejsze od nas. Więc w momencie, dlaczego w ogóle nie warto trzymać szympansa u siebie w domu? Oczywiście, póki jest młody, to jak najbardziej. A potem dochodzi do sytuacji, która jest tragiczna, a mianowicie ten szympans może ci zrobić krzywdę. Nawet w czasie zabawy możecie tak pierdolnąć, że po prostu dojdzie do sytuacji, że cię zabije albo uszkodzi no, dożywotnio. Przykładem tego jest na przykład Michael Jackson, który miał swoją małpkę, małpkę szympansa, z którym naprawdę się zaprzyjaźnił. Zresztą on miał dosyć dobre podejście do zwierząt. Oczywiście wiem, są skandale, które są opisywane. Nie wiem, nie ma prawdziwych dowodów, więc ja tego nie oceniam. Mówimy teraz o tej sytuacji, którą znamy, czyli to, że miał takiego szympansa i rzeczywiście po iluś latach był zmuszony do tego, żeby tego szympansa przekazać właśnie do takiego miejsca jak to. Nie wiem dokładnie, gdzie przekazał, może tutaj nawet, może gdzie indziej, nie wiem, ale przekazał tego szympansa bo już był po prostu za silny i zaczął być niebezpieczny. I rzeczywiście po latach, widziałem właśnie taki film dokumentalny, po latach go odwiedził i szympans go ogólnie rzecz biorąc no, rozpoznał, więc jest to taka fajna ciekawostka. W ogóle polecam, zajebisty film dokumentalny. Nie wiem jak się nazywa, ale jak wpiszecie szympans Michael Jackson, o kurwa, trochę poleciało rasizmem, no bo jednak no, to jest człowiek, który urodził się czarny, a umarł biały. No widzicie, można? Można. No ale chodzi o fakt, że rzeczywiście miał takiego szympansa, z którym się tam zaprzyjaźnił a potem był zmuszony go po prostu przekazać. Ta tablica mówi o czymś bardzo ważnym, czyli o tym, że z szympansami łączy nas coś takiego jak mimika twarzy, mimika zachowania. Wyobraźcie sobie, że na przykład szympansy okazują sobie czułość. Co to jest czułość? Całują się, może nie tak jak my, aż bardzo, ale rzeczywiście się całują i przytulają i są tacy, kurwa, ja nie wiem jak to nazwać, ale są spoko do siebie. W sensie też są niespoko, czyli gdzieś tam między sobą wojują, ale mają wszelkie takie zachowania, które mogą zbliżać do ludzi. Oczywiście też można zobaczyć psy, które w jakimś tam sposób głowami się przytulą. Nie wiem, czy to jest zachowanie naturalne, czy nie, czy to jest jakieś anomalia, ale wśród szympansów akurat działa to tak, że rzeczywiście jest tutaj bajer. Kiss, sometimes they do kiss one another to tell that they have really accepted one another. Yeah. And like the kids, they can get away with almost everything.
Yeah, that's a unique thing. It is not only the responsibility of the mother to take care of No co tu dużo mówić. Pan powiedział coś, co mi się skojarzyło z Polską, a dokładnie z naszymi Polkami. Matka Polka. A mianowicie, jeżeli chcesz zabić małe szympansiątko, to musisz najpierw zabić całą rodzinę. Bo będą bronić, kurwa, z całych sił. Ile się tylko da, żeby, że tak powiem, ochronić to dziecko. I jeśli ci się uda zabić wszystkich, wtedy dziecko jest twoje. Jeśli jednak no, nie uda ci się, to nie wiem, musiałbyś chyba z łuku walić. Ale jakbyś chciał tak samymi gołymi rękoma, czy coś w tym stylu, to wątpię. Jedną z ciekawostek wśród szympansów, o szympansach jest to, że one mają swój prymitywny, ale mają swój język. A dokładnie nie język, bo język to są słowa, a mianowicie gesty słowne, że tak powiem, a może nie słowne, tylko takie jakieś i inne sprawy. Ale chodzi o fakt, że mają swój język, że mówią, kiedy są złe, kiedy czegoś chcą, kiedy są głodne. Na przykład, że nadchodzi jakaś zwierzyna drapieżna i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest fajna tablica. Która właśnie informuje o tym, jakie, że tak powiem, co oznacza ich buczenie, że tak nazwę. Zajebiste, bo jakby nie było, na przykład pies szczeka, bo szczeka z różnych powodów, czasem ze szczęścia, czasem dlatego, że ktoś podchodzi do bramy i tak dalej, a piszcie, jak mu jest smutno, wyje, jak go coś, nie wiem, martwi, chociaż nie wiem, czy tak jest do końca, ale chodzi o fakt, że mniej więcej tak to wygląda. A one potrafią się informować. Jakimś tam idzie na przykład lew. Chociaż nie wiem, czy tam, gdzie występują lwy, to występują również szympansy, więc jeśli ktoś zaraz powie, kurwa, ty się nie przygotowałeś. Nie wiem, no nie znam się kurwa tak na tym wszystkim, żeby wiedzieć, gdzie wszystko, gdzie występuje, no. To jest fenomenalne, bo zobaczcie, że ten gościu po imionach woła dane szympansy i one przybiegają i schodzą tutaj, co jest ich domem prawdopodobnie. I to jest niesamowite, bo one wiedzą, o co chodzi. O, tam siedzi stary szympans. Widać, że jest dorosłym samcem. Ale nie zobaczycie go. To jak wąż w dżungli wtedy, pamiętacie? Ja go widziałem, wy go nie widzieliście. To jest największy mój ból, bo do dzisiaj się zastanawiacie, gdzie ten wąż. O, wychodzi. W ogóle sytuacja takiego sanktuarium, czyli uchowania ich w jakimś tam zamkniętym miejscu, ale żeby czuły się jak w dżungli, jest bardzo łatwe. A dlaczego? Wystarczy taki płot. No przyznam szczerze, że na moje podejrzenie jest pod napięciem, bo widzę jakieś tam przewody, które prawdopodobnie mogą być pod napięciem, nie mam pewności. Ale o co chodzi? Szympansy rzeczywiście potrafią skakać, ale nie na taką daleką, na takie dalekie dystanse jak na przykład małpy. Czyli z tego drzewa prawdopodobnie na to drzewo nie przeskoczy. Co za tym idzie? Jeśli jest płot, którego nie jest w stanie przekroczyć ze względu na to, że jest pod napięciem i nie o to chodzi, że on jest pod napięciem jak w obozie koncentracyjnym, tylko jest, wiecie, no kurwa, jak u nas pastuchy, no. Ktokolwiek był na wsi, widział powiedzmy łąkę, na której pasły się krowy i był taki drucik naokoło, nie? Jak go dotknęliście tam powiedzmy z 9V, pierdolnęło was, my językiem nawet spróbowaliśmy, ale nie ma się czym chwalić. Chodzi o fakt, że one w ten sposób są uchronione od tego, żeby uciec stąd i po prostu na przykład zostać złapanym przez miejscowych. Więc spoko opcja. No, rzeczywiście małpy takie typowe, że tak powiem, latające, no to ciężko by było w taki sposób uchować, bo myślę, że z tego drzewa to kurwa, na jednej ręce by się tam przesunął. No. Widzieliście to? Na pewno jest to pod napięciem. Bardziej, że widziałem jakieś lampki, jak trochę kierunkowskaz w czym to kurwa był kierunkowskaz? Kierunkowskaz w żuku. W taki sposób to wyglądają te lampki. Co ileś tam żerdzi, więc na bank jest pod napięciem. Jestem osobiście zadowolony z
tego, że tu przybyłem, mimo że jest to miejsce, to nie jest miejsce turystyczne, bo ogólnie rzecz biorąc to jest Sierra Leone. Kto tu kurwa przylatuje? Mało kto. Zresztą spośród na przykład na Facebooku mam około 200 000 obserwujących. Myślę, że jak z 200 osób było w Sierra Leone, to takie maksymalne jak dla mnie. Spośród tych 200 000. Chociaż mógłbym się zdziwić. Więc ogólnie rzecz biorąc nie jest to miejsce takie jak Gambia, jak Tajlandia i tak dalej, i tak dalej. Znaczy w sensie kraj. Więc myślę, że to miejsce przede wszystkim jest po to, żeby pomóc. A przy okazji, jak już białasy przyjeżdżają... Kurde, jakby się przewróciła. Ja tu za panią idę właśnie, żeby w razie W pomóc, nie? Też miałem babcię, no. I chciałbym, żeby ktoś jej pomógł. Jakby szła i miała ciężko. No już niestety nie żył. Więc ogólnie rzecz biorąc... No, don't worry, I go very, very, very slowly. Don't worry. Dziewczyna dołączyła, która tutaj jest taką współprzewodniczką. Ja z tyłu pilnuję. Ona z przodu i jak jest jakieś coś trudniejszego, to podajemy rękę, żeby pani przeszła. No, coś cudownego, że w tym wieku chce zwiedzać, ale no nie jest to takie łatwe. Dlatego ten przykład właśnie chcę wam podać jako solidny argument, żebyś ruszył kurwa dupę ze swojego jebanego stołka i zacznij spełniać swoje marzenia, bo jak ty myślisz, że spełnisz te marzenia po 60 czy po 70, to ci powiem tak, może cię będzie stać, ale nie będziesz miał na to siły. Yeah? Okej. Cóż, Sierra Leone, co to jest za kraj? Na pewno znacie ten kraj z takiego filmu jak Krwawy Diament. Jest to film, który w mojej ocenie jest jednym z lepszych filmów, jakie widziałem w życiu na temat takie... No nie, na temat afrykański to jest akurat najlepszy, jaki widziałem. Ktoś mówi biała Masajka, biała Masajka. No tak, no na pewno to jest kurwa romantyczne i te sprawy potem jest mniej romantyczne. Ale jeżeli chodzi o taki dramat, DiCaprio, oczywiście ja się na nim wzoruję, zobaczcie jak pięknie wyglądam. No DiCaprio ogólnie rzecz biorąc rozwalił system. W Sierra Leone w latach 90. aż do 2001 roku trwała wojna domowa. Ucinano ręce, działy się cuda wianki, po prostu wyobraźcie sobie, że do tego stopnia była katastrofa w tym kraju, że naprawdę, ale to naprawdę zginęło dziesiątki tysięcy ludzi. Uciekło z tego kraju, tam czytałem, że chyba nawet 2 miliony ludzi, ze względu na to, że były tutaj czystki etniczne prowadzone przez rebeliantów. No ogólnie rzecz biorąc rebelianci, czy jak ich tam nazwać, mafie. To były mafie, rzecz jasna, diamentowe, czyli prowadzili nielegalne kopalnie diamentów, tak jak to jest pokazane zresztą w filmie Krwawy Diament. I co robili? Wjeżdżali na wioskę, zabijali dorosłych. Najczęściej było tak, że izolowali dzieci. Izolowali dzieci od dorosłych po to, żeby zacząć im robić pranie mózgu i zrobić z nich żołnierzy. Na czym to polegało? No na tym samym co Hitlerjugend, czyli po prostu pranie mózgu. I najczęściej to się udawało, no bo jak łepek ma tam kilka lat, powiedzmy 9, 10, 11, no to jest do urobienia. To jest taka sprawa. I dorośli, mężni faceci, którzy zostali schwytani i nie zostali zamordowani, wyobraźcie sobie, że oni byli właśnie wysyłani do takiej pracy na kopalni. I co tu dużo mówić, no działy się tutaj okropne rzeczy. Oczywiście po dziś dzień istnieją jakieś tam kopalnie nielegalne diamentów, ale już te duże są przejęte przez jakieś tam Sierra Leone Company, Diamonds Company, czy jak to się tam nazywa, więc ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że jest to już tutaj zalegalizowane, nikt nikomu rąk nie ucina. Pewnie zdarzają się jakieś morderstwa, może nie na taką małą skalę jak w Polsce, może na trochę większą skalę, ale mimo wszystko jest tu w miarę bezpiecznie. Nie mówię dla nas turystów, bo żeby cię okradli czy coś w tym stylu, to jest naprawdę proste. Ale żeby cię zabili, to już no mniej. Chyba że wpierdolisz się w miejsce, w które nie powinieneś. Ale to już na swoją odpowiedzialność. Podoba mi się to miejsce. Nie dlatego, że jest takie, wiecie, o Jezus, jak tu cudownie, tylko no mogłem zobaczyć te szympansy nie tak w warunkach jak w zoo, tylko naprawdę w
w takich warunkach, jak sobie mniej więcej by żyły, oprócz tego, że oczywiście są dokarmiane i tak dalej, i tak dalej. Kurwa, jednak nie wiem, czy dobrze, że kręcę, bo tutaj jest tak z górki, że motor ze mną nie wjechał, ale wiem, jestem kurwa gruby. Ale no taki się urodziłem. Nie urodziłem się taki. To jest moje zaniedbanie. Po pierwsze lubię gotować, a oprócz tego, że lubię gotować, to lubię też wpierdalać. I nawet jak jestem na wyprawie, to staram się jeść, bo to, co się działo w Ameryce, to było w Ameryce. I nie jestem w stanie drugi raz tak głodować, bo po prostu to było najgorsze przeżycia w moim życiu. Mam na koncie pieniądze, ale nie będę jadł, będę się głodził, bo fajnie zrobić o tym odcinki. Nie. Jeśli masz pieniądze, to jesz. Jeśli nie masz pieniędzy, to głodujesz. U mnie tak było, bo to było naturalne. Nie mówię, że mam jakieś turbo pieniądze, ale stać mnie na to, żeby kupić sedanie za 5 zł i nie martwić się, że przepłaciłem. Rozgadałem się dzisiaj, ale to dobrze. Nie wiem, czy wiecie, ja miałem 2 tygodnie kryzysu. Ja teraz 2 tygodnie leżałem w łóżku, płakałem i takie tam inne rzeczy. Użalałem się nad sobą, nad swoim życiem, że jestem nieszczęśliwy. Kurwa, jestem tylko człowiekiem. Ja mnie też dopierdala depresja. I dowaliła mnie. 2 tygodnie. No i wróciłem do żywych. Jestem. I będę.